Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie naszym gościem będzie Dawid z kanału Dan Wild na Filipinach, a tematy będą trochę bardziej kontrowersyjne. Zobaczymy, jak z nimi poradzi sobie nasz gość, więc zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Dawidzie, czy istnieje cenzura na Filipinach i czy są jakieś tematy szczególnie niebezpieczne, o których wolisz się nie wypowiadać? Wiesz co, Paweł, to jest takie pytanie, myślę, gwóźdź taki dosyć mocny, ostry, bo ja myślę generalnie, że tak jak już powiedziałem, że tutaj Filipińczycy są bardzo tacy, powiedzmy, otwarci i tak dalej, że jest tak, wiesz, bez nerwów, bez emocji. Ja uważam, że są tematy na Filipinach, które wywołują kontrowersje, czy to jakieś wyrzucanie śmieci, palenie śmieci, do bardziej jakichś tam, powiedzmy, kwestii politycznych, korupcji, jakiegoś tam niedomagania systemu, czy obnażania, powiedzmy, życia Filipińczyków w taki sposób, który może być dla nich dotkliwy. Bo bardzo często ja się na przykład z tym spotykam, że ktoś potrafi tu przyjechać i powiedzieć, że ktoś tam żyje w syfie, a ktoś tam, powiedzmy, nie wiem, no takie, wiesz, typowa krytyka mająca na celu kogoś obrazić. Ja myślę, że tutaj ludzie są bardzo wyczuleni na pewne kwestie. Jest nawet taki termin jak, że Filipińczyk nie lubi stracić twarzy. I no trzeba po prostu na to uważać. Ja uważam, że nikt z nas nie lubi być obrażany. Z pewnymi rzeczami oni sami się nie zgadzają. Natomiast ja uważam, ja czując się tutaj jako gość, nie jest moją rolą jakby wytykać pewne jakieś tam błędy, sytuacje i tak dalej, więc tutaj jest dużo tematów kontrowersyjnych. Było też tak, pamiętam, że jacyś youtuberzy, nie chcę tu teraz mówić kto, bo może sobie osoba nie życzyć, mówiło o kontrowersjach i na przykład dostali, wiesz, bilet w jedną stronę na zasadzie opuszczenia kraju, bo na przykład wypowiadali się w sposób nieprzychylny lub wręcz złośliwy w stosunku na przykład do władzy, która wtedy gdzieś tam była, nie? I to nawet nie trzeba, wiesz, patrzeć na Filipiny, bo w Polsce też coś takiego miało miejsce, jak mieliśmy PO czy PiS i trafiali się zwolennicy i przeciwnicy, ktoś tam był, wiesz, bardziej jakby aktywny, coś ujawniał i nagle okazywało się, że robili mu gdzieś tam w domu kipicz albo dyskredytowali go gdzieś tam w życiu publicznym. Więc ja myślę, że to jest wszędzie i to nie są jakieś tematy, wiesz, specjalnie, powiedzmy, nie wiem, że kurczę, tragedia, dramat. To istnieje, tylko ja myślę, że tutaj jest trud, jeżeli chodzi o omawianie tych wszystkich tematów, żeby zrobić to faktycznie w taki rzetelny sposób. Jaka jest przyczyna, powiedzmy, kto jest winny, itp. itd. I druga kwestia, no jeżeli oni sami tego nie robią, mają powód, żeby tego nie robić, to dlaczego ty miałbyś to robić, tak? Dla obejrzeń, dla nie wiem, jakichś tam innych korzyści. Także, no uważam, są takie tematy na Filipinach, ich jest dosyć dużo. I raczej ja nie miałbym powodu, żeby na przykład jakieś tam, powiedzmy, poruszać, bo bezpośrednio mnie nie dotykają. Na pewno zacząłbym, powiedzmy, mówić o rzeczach, które istnieją, które bezpośrednio godzą gdzieś tam w moje imię albo możliwość, nie wiem, normalnego życia jakiegoś tutaj na Filipinach, więc myślę, na moim kanale bym to przedstawił, ale tak po prostu nie. I naprawdę, wierz mi, jest bardzo, bardzo dużo tego i nie wiem, czy ktoś chciałby po prostu opierać się o to. Udało nam się jakoś przebrnąć przez to pierwsze pytanie, więc przejdźmy do kolejnego. Co twoim zdaniem najlepiej sprzedaje się w internecie i jakie ma to przełożenie na youtuberów? Przede wszystkim to, co chciałbym powiedzieć, to myślę, że to, że najlepiej sprzedają się wszelkiego rodzaju dramaty, jakieś sytuacje związane, wiecie, z zagrożeniami, z dramatami. Często też myślę, że ludzie pracując ciężko, wracając do domu, chcą jakiejś formy rozrywki, włączając ten internet i niekoniecznie może chcą na przykład zobaczyć trud życia na tych Filipinach, jak to tutaj faktycznie wygląda, jakie ryzyko jest podejmowane, jeżeli chodzi, powiedzmy, o próbę zamieszkania tutaj i jakiegoś, no może niedużego, ale jednak zderzenia z tą inną kulturą filipińską. I ja myślę, że najlepiej sprzedają się właśnie takie troszeczkę podkoloryzowane fakty, które tutaj na Filipinach mają miejsce, ale nie są jakby
takim, wiecie, że to tutaj występuje i no tak jest i tyle. To jest powiedzmy jakiś tam promil zachowań czy sytuacji, które są. Też czasami występują ze względu na to, że my na przykład sami popełniamy jakieś błędy. Błędy może na takiej zasadzie, że robimy pewne rzeczy, które w naszej kulturze są akceptowalne i normalne, a na przykład tutaj na Filipinach nie muszą być i w związku z tym na przykład spotykamy się później z reakcją otoczenia. No i powiedzmy jakiś tam procent tych ludzi, którzy tak się zachowują, później gdzieś no, nakręcą materiał, czy opiszą w internecie, że spotkało ich to czy to i tak troszeczkę jakby no, próbują przyjaskrawić, że o, to jest obraz Filipin, tak to na Filipinach wygląda i tyle. Także tutaj to trzeba po prostu zrozumieć, że jest akcja i jest reakcja. Uważam też, że świadomość człowieka, który gdzieś tam zdecydował się na życie w kraju biednym lub skromnym, gdzie no ta skala tego powiedzmy ubóstwa jest znaczna, albo ludzie zarabiają też małe pieniądze, bo powiedzmy no tutaj taka płaca minimalna sięga gdzieś naszych 800 zł, więc no wiedząc o tym, mając świadomość tego i chcąc dalej żyć na jakimś w miarę fajnym standardzie, no to ludzie starają się po prostu kręcić content w taki sposób, żeby trafić w te oczekiwania, myślę, oglądających. No im więcej subskrybentów, im więcej oględzin, no to niektórzy sobie robią z tego też, myślę, stałe źródło dochodu, więc tutaj no, trzeba pomyśleć, w jaki sposób, w jaką nutę uderzyć, żeby to po prostu dawało profit i pozwoliło nam powiedzmy na jakąś tam egzystencję, bo ja niestety nie znam żadnego youtubera, który by tutaj powiedzmy pracował faktycznie dla siebie na Filipinach, płacił tutaj podatki, wykonywał te, wiecie, zwykłe prace, które robią Filipińczycy i pogodził się z tym faktem, że no niestety będzie musiał zrezygnować ze swojego wygodnego europejskiego życia. Czyli sytuacja jest odrobinę bardziej skomplikowana niż można to zaobserwować na internecie. Kolejne pytanie. Czy jest jakaś historia na polskiej scenie YouTube'a, która najbardziej rzuciła się tobie w oczy? Wiesz co, tutaj na te pytanie odpowiem w taki sposób, że tych historii jest naprawdę dużo i ja myślę, że tutaj się odniosę do chyba sytuacji związanym z kanałem Ucieczka do Raju, bo to był gdzieś taki, myślę, prekursor pokazujący właśnie to życie tutaj na prowincji, jak to tutaj wygląda. Było dużo materiału też z lokalnymi ludźmi, co oni robią, ich zwyczaje i tak dalej. To było coś takiego, wiesz, faktycznie myślę genialnego do pokazania, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Filipinami i tym takim prawdziwym obrazem Filipin. No niestety już dzisiaj ten kanał moim zdaniem no, zmienił zupełnie kierunek i nie pokazuje Filipin już w taki sposób. Także to myślę, to jest ta historia, którą chciałbym tutaj przytoczyć. Na początku swojego istnienia YouTube był taką platformą, która miała być alternatywą dla telewizji, która stała się sztuczna i nastawiona na komercję. Czy twoim zdaniem są jakieś kanały na YouTubie, które są prawdziwe? Wiesz co, ja myślę, że tutaj ciężko o jakąś prawdziwość, może jeżeli już, to odniosę się do tego pytania w taki sposób, że każdy próbuje kreować ten kanał na YouTubie w oparciu o jakiś tam scenariusz, coś pokazać. Jeżeli chodzi o Filipiny, ja nie mam jakichś tam swoich faworytów, natomiast uważam, że teraz tak w kwestii może bardziej politycznej, najlepszym chyba kanałem, który opisuje tą sytuację, która ma na świecie miejsce i na polskiej scenie politycznej, myślę, że jest chyba to kanał pana Tomasza Piekielnika i to jest taki kanał, który faktycznie jest przedstawiony problem, analiza i oczywiście ewentualne jakieś następstwa. Także to jest gdzieś mój faworyt, a z kanałów YouTube'owych to tak jak mówię, no tutaj jest ciężko, bo zazwyczaj ludzie, którzy kręcą jakiś materiał dotyczący Filipin, to oni pokazują swoje jakieś tam perypetie życiowe i to, że ktoś ma jakieś tam problemy z czymś, jakieś tam przeżycia, nie znaczy, że będzie miał z innymi rzeczami, że ktoś, powiedzmy, kto przyleci
będzie miał dokładnie tak samo. Może się odnaleźć, wiecie, w innych realiach, w zupełnie innej rzeczywistości. Także tutaj ja muszę powiedzieć, że ja nie mam jakiegoś takiego swojego YouTube'owego faworyta. Spróbujmy teraz odrobinę pomówić o kwestiach bezpieczeństwa. A więc w tej kwestii, jak naprawdę wygląda sytuacja na Filipinach i o czym się nie mówi w tych kwestiach i dlaczego? Wiesz co, w kwestii bezpieczeństwa ja myślę, że tutaj bardzo dużo było tematów i ja myślę, że ta kwestia bezpieczeństwa może być związana też z tym, gdzie żyjesz. Na prowincji będzie to inaczej, ludzie mają troszeczkę inne podejście do życia. Ogólnie uważam Filipińczyków jako nację taką bardziej spokojną w porównaniu na przykład z Polakami. My jesteśmy gdzieś tam bardziej nerwowi, mamy mniejszą, nie wiem, tolerancję, mniej cierpliwości, chcielibyśmy wszystko szybko teraz. I myślę, że to jest to. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to słuchaj, no ja myślę, że każdy z nas na przykład odwiedzając jakieś filipińskie miasto, widzi na przykład, że na ogrodzeniach są kolce, są druty kolczaste, nawet na jakichś murkach, elementach ogrodzeń są potłuczone butelki, szkło, a są kraty w oknach, nawet w jakichś tam lepiej wyglądających willach, więc ja myślę, że to jest kwestia związana z tym, że faktycznie jakiś tam element patologiczny istnieje, jest jakieś tam powiedzmy, może nie wiem, szansa na to, że jakiś złodziej powiedzmy, którego twoje miejsce akurat zainteresuje, bo może być coś, co mu da korzyść, przyjdzie i po prostu cię weźmie, napadnie, okradnie, splądruje twój dom, więc to jest to. Jeżeli chodzi o jakieś takie zagrożenia, no to ja uważam, że co do miast, no na pewno głupotą jest wychodzenie gdzieś samemu, a wieczorem jeszcze tym bardziej, tak jak ja czasami mówiłem wielokrotnie na moim kanale, że ktoś, kto nie jest zaznajomiony w ogóle z Filipinami, z miejscem i tak dalej, wygląda w cudzysłowie jak typowy cukierek turysta, a może być łakomym kąskiem dla wszelkiej maści, czy to domokrążców, czy to jakichś ludzi, którzy sprzedają choćby perły, tak, sztuczne, bo sztuczne, i oni ci je będą oferować powiedzmy w jakiejś tam zawyżonej kwocie, więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić na wszystko uwagę. Są też na pewno, myślę, kurczę, jakieś pewnego rodzaju oszustwa, o których się nie mówi i one stanowią na przykład dla kogoś znaczne źródło dochodu i nie robi się tego z tego powodu, po prostu ta grupa interesów no, czerpie z tego korzyści, nagania i tak dalej. Teraz mi jest ciężko się odnieść do jakiegoś przykładu, ale pamiętam, że ja miałem taką sytuację chyba w 2019 roku, kiedy po prostu no, wyczaiłem, że próba na przykład w cudzysłowie inwestycji, tak, pieniężnej może być na przykład pewnego rodzaju oszustwem, bo jak się spojrzy później na przepisy, na prawo na Filipinach, no to w teorii, w praktyce można coś stracić. To jest tak samo jak na przykład z kryptowalutami, z jakimiś tam fejkowymi, wiecie, brokerami i innymi rzeczami. No, także trzeba być generalnie czujnym i myślę, że trzeba uważać przede wszystkim na drogach, jest inna specyfika, inny sposób podróżowania, inne spojrzenie jest w ogóle na bezpieczeństwo. Także tutaj ja mam czasami wrażenie, jak jedziesz, to liczy się to, co masz z przodu, a to, co tam się z tyłu już dzieje, to ten z tyłu musi na ciebie uważać i tak dalej. Więc to tak w skrócie. No tutaj ten temat, jeżeli bym chciał rozwinąć, to byłoby, myślę, dobre pół godziny gadania o samym bezpieczeństwie, niebezpieczeństwie na Filipinach, bo to naprawdę ma punkt odniesienia do wielu rzeczy i my, myślę, w naszym kraju ponaprawialiśmy albo usunęliśmy wręcz wiele takich przyczynków, możliwości powstania jakichś tam niebezpieczeństw i niebezpiecznych sytuacji. Tutaj to dalej jakby istnieje i no ludzie zwracają na to uwagę i my na przykład bardzo często możemy być ofiarami różnego rodzaju sytuacji ze względu na to, że my nie jesteśmy na to wyczuleni, u nas to nie istnieje i tutaj się z tym właśnie gdzieś tam spotykamy, że jest to dla nas pewnego rodzaju nowa sytuacja, tak? No ale jak to mówią, Polak mądry po szkodzie. Chciałem się odrobinę skoncentrować na twojej osobie i zadać tobie pytanie. Jeżeli chodzi o twój przekaz, czy ty lubisz być kontrowersyjny, czy po prostu stoi za twoim przekazem jakiś inny cel? Zanim odpowiem na to pytanie, powiedz mi, Paweł, czy w ogóle dobrze mnie widać, bo tak staram się, kurczę, jakoś tu dopasować. Mam
mam tutaj palmę, która od czasu do czasu się ruszy, jakiś tam promień słoneczny mi da. Także powiedz mi, jak to wygląda, czy dobrze mnie widać? Tak, jest okej. Okej, dobra, słuchaj, co do tego, to myślę, że się odniosę w taki sposób, że raczej staram się być naturalny i bardzo często na moich materiałach widać jakieś tam błędy, powiedzmy jakieś niedociągnięcia. Nie chcę ich jakoś specjalnie, wiesz, edytować. Staram się to pokazać też w taki niedoskonały sposób, jak to tutaj ma miejsce z wieloma rzeczami na Filipinach, że nic nie jest, wiesz, idealne. Czasami mnie wkurza to, jak nieraz mi ktoś tam z moich subskrybentów wyśle jakiś tam materiał do jakiegoś filmu i jest pokazana jakaś sytuacja związana z jakimiś lokalnymi zwyczajami lub jakąś sytuacją i ktoś tam ma wielkie żale i tak dalej. Ja sobie tak myślę, kurde, człowieku, nawet się nie zastanowiłeś, dlaczego stałeś się jakby ofiarą takiej sytuacji, nie? Że tutaj jest pewnego rodzaju analogia, jest akcja, reakcja, tak? I nikt o tym gdzieś tam nie pomyślał i wielce później ogląda kogoś na przykład parę tysięcy ludzi i oni mają jakby takie, nie wiem, czy to jest, wiecie, dla poklasku, ale takie wysyłają wsparcie, że jeju, ale cię spotkało coś, to, tamto. I ja się bardzo często zastanawiam, mówię, kurczę, ile z tych osób, które gdzieś tam wykazują wsparcie, czy nawet może jakieś współczucie, zastanowiło się nad w ogóle samym, wiecie, źródłem problemu, skąd to się wzięło. Także no myślę, że to w taki sposób odniosę się do tego pytania. No i kontrowersje, no kurczę, wiecie co, ja myślę, że tutaj na Filipinach, jak ktoś jest kontrowersyjny, ludzie są tolerancyjni, ale wszystko ma swoje granice i później potrafi się na przykład coś skończyć jakąś tragedią, a jakimś tam czyimś dramatem. Ktoś albo ma wypadek, albo zachoruje poważnie, bo się nie zastosował do jakichś tam, powiedzmy, środków ochrony, tak, no. Także wiesz, no, tutaj jest ciężko na ten temat, myślę, powiedzieć inaczej, no bo takie są realia i tyle. Także no, według mnie tak to wygląda. Następne pytanie też może być dość ciekawe, sam oceń. Mianowicie, jak wygląda zderzenie z rzeczywistością obcokrajowców, którzy przylatują na Filipiny, do tego raju wykreowanego przez youtuberów? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ja myślę, że dużo osób gdzieś tak jakby na lotnisku czy w swoim kraju czasami zapomina o rozumie. Tak jakby go zostawili, później tutaj wpadają w jakieś tam problemy. Czasami może to jest kwestia tego typu, że przylatują na wakacje, myślą sobie, wow, jak tu jest tanio, jak tu jest fajnie. No w końcu widzicie, są rajskie widoki, jest fajnie, nikt mi tu nie przeszkadza, nie ma jakiegoś tam parawaningu. Jest wiele takich obrazów, które powodują złudny odbiór tego wszystkiego. I ja myślę, że czasami jest tak właśnie, tak jak w poprzednich pytaniach gdzieś tam się odniosłem do takiej kwestii właśnie tworzenia materiałów na YouTubie, to czasami jest tak, że ktoś, kto staje się takim, wiecie, nie wiem, przykładem numer 1, że on na tych Filipinach już spędził tyle lat i tak dalej, co on tu już nie widział, na czym on to się nie zna i tak dalej, i robi to na przykład w sposób niewłaściwy, ta interpretacja, ten przekaz i tak dalej, to później może być tak, że przylatując na te Filipiny, ktoś się na przykład natnie na to, że cholera, wiesz co, a to jednak trochę inaczej funkcjonuje. Też dużo zależy od tego na przykład, z kim tutaj zaczniesz obcować, bo Filipińczycy też sami, ja mam takie wrażenie, że nie do końca może znają zasady funkcjonowania tego swojego kraju, miejsc, różnych rzeczy, jak się załatwia. Nawet czasami urzędowe stanowią dla nich problem. I ja myślę, że od kontaktu z takimi ludźmi też zależy, jaką ty będziesz miał wiedzę, tak? Że to jest później przekazywanie tej wiedzy. Jeżeli taki youtuber miał taką, a nie inną możliwość pozyskania tej wiedzy, to później tak, a nie inaczej ten obraz przekazuje. No i sobie wyobraź, że ktoś obejrzał tam 100 czy ileś, powiedzmy, filmów odnośnie Filipin, on później przylatuje tutaj na te Filipiny i zdaje sobie sprawę, że kurczę, to nie do końca chyba jest tak. Może to być też takie tło związane z tą sytuacją, że tworzy się ten content dla pieniędzy, monetyzacja, czyli tu musi być jakiś, powiedzmy, show i tak dalej. A człowiek tu później przylatuje, widzi wszystko to, co było niepokazane, ta niedoskonałość, to jak ludzie mają w ogóle ciężko z pracą tutaj, warunki klimatyczne,
jak wiele rzeczy niszczy natura, jak ciężko jest zdobyć pieniądz, tak? Bo tu jest ważna ta siła nabywcza tego pieniądza. A bardzo często trzeba było sobie zadać pytania, oglądając te wszystkie, w cudzysłowie, doskonałe jakieś tam materiały i tu bez żadnych moich złośliwości, jak po prostu wygenerować dochód, co tutaj robić na tych Filipinach. Tu jest dużo takich naprawdę rzeczy, które później jak przylatujesz, zderzasz się z tą rzeczywistością, no to zaczynają się rodzić w twojej głowie. I ja też uprzedzam ludzi, żeby nie być naiwnym, bo jak ktoś idealizuje właśnie w oparciu o kanał, czyjś tam na YouTubie i tak dalej, ten przylot tutaj, to bardzo często kończy się tak, że on wydał kasę, wtopił przy jakimś biznesie, i potem pal 6, jak pomyśli, że to jest jego wina, a nie będzie obwiniał tam jakiegoś, powiedzmy, YouTubera i tak dalej. Więc no, ja to postrzegam w taki akurat sposób. Rozumiem. Temat do przemyślenia pozostawiam widzom. A teraz przejdę do może odrobinę trudniejszego pytania, a mianowicie takiego, czy zetknęłeś się ze zjawiskiem bezdomności wśród obcokrajowców, którzy przyjechali na Filipiny bez planu B? Jest to tak, zetknąłem się z taką sytuacją. W mojej okolicy, czyli miasteczko dalej w Baguio City, miałem taką sytuację z człowiekiem, który, myślę, że to już był taki pan w wieku 65-70 lat, który tutaj już dosyć trochę czasu spędził. I w pewnym momencie jego filipińska rodzina go wyrzuciła. I tu oczywiście był pewnego rodzaju dramat nakręcany. Jezu, jak to można i tak dalej, wiecie, obcokrajowiec i ten. I to był taki złudny obraz, bo ja na początku gdzieś tam próbowałem pomóc, zaingerowałem w ten temat i okazało się, że po prostu człowiek miał problem alkoholowy, dla swojej rodziny był problemem wręcz, tam gdzieś dochodziło do jakichś sytuacji, wiecie, krzyk, rękoczyny i tak dalej. I Filipińczycy po prostu postanowili się pozbyć problemu. On tam gdzieś córkę bodajże w Polsce miał, która, nie wiem, nie chcę tutaj dopisywać, że się nim na przykład nie interesowała, ale na pewno, myślę, zjawisko utrudnionego kontaktu gdzieś tam występowało. Więc no, tu zupełnie te tło, ta cała sytuacja wyglądała inaczej. Natomiast ja uważam, że bezdomność wśród obcokrajowców jest jak najbardziej tutaj możliwa, bo tutaj nie ma jakiegoś tam, wiecie, źródła pomocy, poza oczywiście ambasadą, która gdzieś tam ci pomoże. Ktoś jak zapomina na przykład o ubezpieczeniu i popadnie tutaj w jakieś tarapaty, potrzebuje, nie wiem, doktora, musi zapłacić rachunek, bardzo szybko może zostać bez pieniędzy, może zostać okradziony. Także no, trzeba sobie pomyśleć tutaj, że tutaj bardziej gdzieś prawa natury odgrywają główną rolę i trzeba się po prostu zabezpieczyć, bo jeżeli się nie zabezpieczysz, to są ludzie dobrzy oczywiście na Filipinach, którzy w cudzysłowie dadzą ci tą miskę ryżu albo ci tam gdzieś pokierują i tak dalej, ale tak jak mówię, myślę, że łatwiej niż w Polsce można tutaj gdzieś wtopić i pal 6, jak ktoś zostanie, powiedzmy, w tych jedynych spodenkach, tak? A co jeżeli nie? Także no spotkałem się z tym. Gdzieś tam były też poruszane jakieś tematy w internecie o jakichś tam nawet bezdomnych naszych rodakach, którzy gdzieś tam kątem u kogoś mieszkają. Pal 6, jak mają gdzie mieszkać. Wśród innych obcokrajowców. Także jest naprawdę. I tu gdyby prześledzić te historie, dlaczego coś stało się w taki, a nie inny sposób, myślę, że wtedy miałbym gdzieś tam prawo do tego, żeby się odnieść. Także pozostałe sytuacje nie są mi znane. Natomiast myślę, że tutaj też jest duża zależność od tego, że na przykład obcokrajowiec nie może posiadać ziemi, czyli tak naprawdę nie masz się gdzie podziać. Okej, możesz kupić apartament, później wiza rezydencka. Jeżeli twoja żona umrze, ona zostanie anulowana. Znowu jesteś na wizie turystycznej, na której możesz być maksymalnie do 3,5 roku i musisz Filipiny opuścić na 24 godziny. Więc tutaj jest dużo takich rzeczy, plus to, że ten świat inaczej funkcjonuje i ktoś na przykład się nie potrafi odnaleźć. Ja bardzo często widzę jakichś obcokrajowców, którzy tutaj maszerują z tymi swoimi wybrankami, Filipinkami lub koleżankami, opiekunkami i tak dalej. I oni są troszeczkę jakby prowadzeni za rękę, bo tutaj też jest kwestia języka angielskiego, nieznajomość jakichś obyczajów, więc to wszystko zależy od ciebie. Jak jesteś bardzo otwarty, to później gdzieś tam jakby ta odezwa z tego środowiska filipińskiego pójdzie do ciebie w taki, a nie inny sposób i albo będziesz miał większe problemy tutaj z tym światem, albo mniejsze, albo się asymilujesz, jesteś w stanie się, powiedzmy, nie wiem, pogodzić z brakami pewnych rzeczy i tyle. Jesteś w stanie tu egzystować albo nie. I tak jak mówię, trzeba się zastanowić nad zagrożeniami. Człowiek jest coraz starszy i co później, tak?
jaka też jest rodzina, co to są za ludzie, czy oni na przykład bardziej na ciebie nie będą patrzeć, a później jak są na przykład problemy i nie wiem, jakiś znaczny rachunek jest do zapłacenia, no to też trzeba wiedzieć, że logicznym jest, że nie każdego Filipińczyka stać nawet na to, żeby ci, powiedzmy, udzielić tej pomocy, więc no, ja to tak widzę. Warto by było w tym momencie także skupić się odrobinę na finansach i zadać pytanie, jak właściwie wygląda robienie biznesów na Filipinach? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Ja to nawet nieraz tak żartuję, bo jak oglądam, powiedzmy, gdzieś tam lokalną społeczność, jak sobie biznesowo radzi, jak oni to w cudzysłowie kręcą te lody, to ja stwierdzam, że najlepszy biznes to nie mieć tutaj biznesu. Ze względu choćby na specyfikę, kurczę, no tu potrafi być bardzo duża konkurencja. Jest takich przykładów dużo. Jeden taki śmieszny podam, że jeżeli byś na przykład otworzył jakiegoś fryzjera, tak? Nie jest to jakoś wymagający, powiedzmy, biznes, i nagle zaczną do ciebie przychodzić klienci, to wśród lokalnej społeczności, jak oni zobaczą, że ty z tego czerpiesz jakieś tam, powiedzmy, korzyści, oni zaczną otwierać po prostu te same obok i to nawet mogą być 2, 3 i 5. Nieraz jest tak, że na jednej ulicy są sami fryzjerzy, także to jest taka trochę komedia. Z tymi biznesami to jest, powiem ci, różnie, bo tu musisz biznes albo otworzyć na swoją żonę czy tam męża Filipińczyka i to wtedy jest, powiedzmy, jednoosobowa jakaś tam działalność gospodarcza, załatwienie tej wszystkiej papierologii, tych permitów i tak dalej. Albo jeżeli chcesz samemu otwierać biznes, no to musisz pamiętać o tym, że musisz mieć 2 Filipińczyków do spółki, czyli 3 będzie, że tak powiem, w Radzie Nadzorczej. No i to jest trochę problematyczne, bo musisz komuś zaufać, nie wiesz, czy ci ludzie na przykład nie doprowadzą do upadku, a może być tak, że ty większe pieniądze zainwestujesz i no niestety popłyniesz. Także tutaj moim zdaniem jest takie ryzyko. Jak najbardziej można by było spróbować się gdzieś pobawić w jakieś kwestie związane z eksportem, tak? Firmy eksportowe myślę, że mają troszeczkę łatwiej i tutaj możesz mieć w 100% w cudzysłowie kontrolę. Są jeszcze jakieś tam spółki, gdzie trzeba wpłacać no, bardzo grube pieniądze i myślę, że to też jest jakiegoś pewnego rodzaju ryzyko. Myślę, że dla zwykłego człowieka tutaj te pole do popisu jest jakoś małe, aczkolwiek ja uważam, że Azja jest pełna możliwości, bo tutaj można naprawdę jakiś mały straganik, nie wiem, sprzedawać jakąś żywność, jakieś pierdółki, małe rzeczy. To tylko od ciebie zależy, jaki jest twój target, jakie chcesz pieniądze z tego zarobić, bo ja nieraz analizowałem, czy robiłbym to tak, jak jestem na przykład mechanikiem, czy robiłbym to tutaj, powiedzmy, i za jakie pieniądze. No i wyciągam później wnioski, nie? Czy chciałbym się na przykład zacząć zajmować, nie wiem, produkcją prefabrykatów betonowych, jakie są moje szanse. Też jest pewnego rodzaju zdarzenie jakościowe, bo my potrafimy na przykład coś zrobić jakościowo dobrego, ale to kosztuje i później jest kwestia tego typu, że na przykład Filipińczycy mogą nie mieć oczekiwań co do, powiedzmy, produktu i dla nich pierwszą rzeczą jest na przykład cena. Także tu jest naprawdę dużo takich rzeczy, które mogą powodować, że dla ciebie jako Europejczyka ten biznes może być no, niezbyt dochodowy, niezbyt opłacalny. Więc tutaj trzeba by było sobie zobaczyć, pierw przylecieć tutaj i w czym czujesz się mocny, tak? Otwierają obcokrajowcy jakieś biznesy restauracyjne, jakieś kawiarnie w jakichś pięknych, urokliwych miejscach widokowych, powiedzmy resorty na plażach. Także jest to jak najbardziej wszystko możliwe. Czyli z tego, co mówisz, można by żartobliwie podsumować, że na Filipinach jest dość łatwo zarobić biznes, bo najlepszym biznesem jest po prostu jego nie robić. Oczywiście w cudzysłowie, bo to tylko żart, ja rozumiem. Ale przejdźmy do innej kwestii, trochę zbliżonej do tego. Czy zauważyłeś, aby twórcy internetowi mieli swój model biznesowy, oparty na wprowadzaniu ludzi, swoich widzów w błąd? Wiesz co, myślę, że może jeżeli ktoś faktycznie robi coś takiego, to może to być nieświadome, natomiast ja zauważyłem, że pewnego rodzaju modelem biznesowym dla wielu youtuberów są pewnego rodzaju zbiórki. Wykorzystywanie na przykład wizerunków Filipińczyków, ich niedostatku, lub robienie też siebie takiego, powiedzmy, celebryty i ludzie też sami jakby
karmią później taką osobę, dając mu pewnego rodzaju wsparcie i to jest takie, kurczę, no fałszywe, bo ja to porównam trochę do takiej sytuacji, mi zawsze żona tłumaczyła, bo ja chciałem zawsze pomagać, nie? I widząc tam, powiedzmy, żebraków na ulicy, jakieś kobiety czy ludzi schorowanych, ja nieraz dawałem jakieś tam pieniądze i moja żona powiedziała, że w większości przypadków nie daje się pieniędzy, bo to wcale nie jest pomoc, tylko jakby kreowanie źródła dochodu dla takiej osoby. Ja myślę, że to jest gdzieś pewnego rodzaju odzwierciedlenie właśnie, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, że a tutaj jeżeli ktoś sobie trafi, że o, jest źródełko, w taki sposób można to robić, to później ludzie otwierają jakieś zbiórki, a korzystają z jakichś tam, powiedzmy, innych stron internetowych, które dają możliwość wsparcia i trzeba się zastanowić nad tym, na ile to jest gdzieś tam moralne, bo dzisiaj widzę, że kurczę, to co kiedyś było pewnego rodzaju jakimś obciachem, wstydem, dzisiaj faktycznie nie jest i ludzie jakoś się tam nie boją, wiecie, pokazywać, prosić o jakieś wsparcie i tak dalej. I idzie to jakby, wiecie, w przeciwnym kierunku do tych zasad, które kiedyś były, że się mówiło o człowieku, kurczę, ten to ciężko pracuje, on gdzieś daleko dojdzie, on gdzieś do czegoś dojdzie, coś osiągnie w życiu, nie? I widzę, że dzisiaj to jest tak, kurczę, troszeczkę łapanie ludzi na litość, jakąś naiwność, na jakąś tam, powiedzmy, historię. No i jak widzisz, Paweł, wiesz, no kurczę, to działa, bo w końcu no takich tematów jest milion i sytuacji na różnych forach jest to gdzieś tam poruszane, więc no co ci mogę więcej powiedzieć? No jest to i już, tak? Czyli, że sytuacja jest jaka jest, kto chce, to będzie widział, a kto nie chce, ten nie zobaczy. A następne pytanie jest takie, czego natomiast nie da się dowiedzieć i zobaczyć tak naprawdę na temat Filipin, nawet gdybyśmy zobaczyli wszystkie filmy na YouTube poświęcone temu tematowi. Czego po prostu się nie da przekazać w tej multimedialnej formie. Wiesz co, ja myślę, że na to pytanie odpowiem w taki sposób, że nie zrozumiemy pewnych rzeczy, które wychodzą z ich kultury, bo widzisz, my jako Polacy przeżyliśmy rozbiory, przeżyliśmy pierwszą wojnę, drugą wojnę światową, komunizm i to wszystko gdzieś miało jakiś tam, powiedzmy, wpływ na nas, na kształtowanie czy to świadomości, naszych zachowań, tego jak sobie radzimy z pewnymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj nie będziemy nigdy w stanie zrozumieć tego, dlaczego Filipińczycy na przykład pewne rzeczy robią tak, a nie inaczej, czemu popełniają błędy, które dla nas na przykład są oczywiste i nie widzimy jakichś tam zmian, jakichś tam poprawy. Dużo tu jest takich rzeczy, które po prostu wynikają z ich kultury. Też ja myślę, że w języku jest sposób myślenia, są też zagadnienia językowe, wyrażenia, które na przykład no nie mają konkretnego tłumaczenia na język nawet angielski, więc tu jest dużo takich rzeczy, które kurczę, no nie wiem nawet jak to odnieść teraz. Wiem, że my w języku polskim też coś takiego mamy, nie? Ja też czasami na przykład próbuję jakieś nasze zwyczaje tam wytłumaczyć Filipińczykom i oni po prostu robią oczy. Może dlatego, że nie rozumieją, a może dlatego, że na przykład w czymś nie widzą potrzeby, żeby coś, nie wiem, robić, żeby coś było. I przede wszystkim sama specyfika Filipin. To nie jest jeden kraj, gdzie wiecie, te obyczaje, zwyczaje, a ta kultura filipińska jest jednolita. Nie, mamy część muzułmańską Filipin, mamy ponad 7000 wysp, mamy masę różnych dialektów, gdzie ci ludzie jakby no są zespoleni dzięki temu, że jest język tagalski, język angielski, ale no jest różnica, tak? Spójrz sobie na przykład, powiedzmy, nie wiem, no architektura, wygląd wysp. Zobacz, masz na północy wyspy Batanes, tak? To jest północ całkowicie Filipin w kierunku Tajwanu i one pokazują na przykład zupełnie inny urok Filipin. To jest moim zdaniem taka, nie wiem, no porównałbym to do Szkocji, więc ten krajobraz jest inny, nie jakieś tam palmy i tak dalej. Tam są budowane na przykład domy z kamieni, nie? Także tutaj no ciężko jest, kurczę, ja myślę, że nikt nie byłby w stanie, nawet poświęcając całe życie, całą długość życia, żeby te Filipiny móc jakoś opisać, zbadać. To wynika też z tego, że są pewnego rodzaju bariery finansowe, że nie jesteśmy w stanie na przykład wszędzie być, później bariera czasowa, poświęcić ten czas. Nawet Filipińczycy, nie ma opcji, żeby
Filipińczyk był wszędzie, wiedział o wszystkim, widział wszystko. To jest nierealne. Ja myślę, że nam bardziej prościej jest gdzieś naszą polską kulturę eksplorować, badać. Nie występuje tu tyle barier niż na przykład na Filipinach, także ja to gdzieś tam w ten sposób postrzegam. I myślę, że to jest coś ciekawego, co powoduje, że kurczę, zawsze odkrywając kolejny kawałek gdzieś tam tych Filipin, to jest takie zaciekawienie. Kurde, no niemożliwe, patrz, a to jest inaczej, nie? Niby jest coś takiego samego, a jest inaczej zorganizowane, inaczej wygląda. Nawet w pewnych miejscach potrafi być inna pogoda, wiatry inaczej wieją, inne piaski na plaży, gdzieś są na przykład wulkany. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy. Ja tak kiedyś wspominałem już, jak na przykład byłem na wyspie Camiguin, nakrycie głowy, tak, dla typowego jakiegoś tam powiedzmy w cudzysłowie robotnika, który gdzieś zbiera ryż, czy kogoś, kto gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, robi przecinkę przez jakąś dżunglę, czy wycina drzewa. To jest naprawdę wszystko różne. I te nazwy, gdzie kurczę, no masz po angielsku przykład taki, ryba mleczna, czyli milkfish, nie? W języku, dalej się to w języku filipińskim nazywa bangus i w języku na przykład Bisaya nazywa się ała, nie? No i teraz kurczę, zobaczcie ile nazw, jak to jest wszystko wymieszane i wierz mi, że nawet są specyficzne nazwy do maczety, do jakichś innych narzędzi. Także ja czasami mam małą głowę, jak tak powiedzmy, no bo żyję z tubylcami, w cudzysłowie, z lokalcami i mam małą głowę, żeby to wszystko gdzieś tam pomieścić, jakoś sobie uporządkować, żeby to w pewien odpowiedni sposób, kurczę, no nie mieć pomieszane, tak, żeby wiedzieć, co jest z czym i tak dalej. Także kurczę, myślę, że to dla każdego będzie zaskoczenie na Filipinach. Także to jest moja odpowiedź na pytanie. Dziękuję Tobie za odpowiedzenie na wszystkie te pytania. Rozumiem, że były trudne. A na koniec chciałem zapytać, czy masz jeszcze coś do dodania? O, i kończąc, Paweł, to tak już na koniec tego wywiadu chciałbym Ci podziękować przede wszystkim. Myślę, że jest tutaj jeszcze wiele tematów do poruszenia. Myślę, że może będziemy mieć jeszcze okazję się gdzieś tam dzwonić, zgadać, zinternetować. Może nie w tych realiach, może gdzie indziej. I może jeszcze jakieś poruszymy tematy. Będzie mi na pewno miło, jeżeli zdecydujesz się na powiedzmy jakąś tam kontynuację. Jestem zawsze chętny. No i zapraszam oczywiście do oglądania mojego kanału, jeżeli jesteście ciekawi, jakie są realia i oczywiście perypetie, oczywiście bez ściemy, tak jak to ma wyglądać. Także dzięki, Paweł, za możliwość wypowiedzenia się. No i pozdrawiam oczywiście wszystkich oglądających kanał International Citizen. Także pozdrawiam Was, cześć, a ja lecę do wody. Także cześć, Paweł, dzięki. Dzięki bardzo, cześć, trzymaj się, do zobaczenia i zapraszam wszystkich widzów do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć.